Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Były już standy, podstawki pod laptopa na kanale. Tutaj Wam podlinkuję jakieś inne modele. Dzisiaj bardzo ciekawa konstrukcja od marki PanCube. Jest to Minimal 3 w 1 Portable Laptop Desk. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. W odróżnieniu od większości tego typu rozwiązań, gdzie zastosowano plastik bądź metal, tutaj mamy rozwiązanie zupełnie inne. Mamy wegańską skórę. Mamy poglądowy wygląd urządzenia, czyli dodatkowo wysuwaną przestrzeń na myszkę, co jest nie bez znaczenia w przypadku pracy w terenie. Mamy o tym informację, że mamy wysuwany fragment na myszkę. Mamy dwie różne wysokości, jeżeli chodzi o regulację. Możemy wykorzystywać również tą podstawkę jako tablicę do pisania, magnetyczną również do pisania jako notatnik. Jest ona na tyle mała, że możemy bez problemu wrzucić ją do torby czy do plecaka z laptopem i jest kompatybilna z urządzeniami między 12 a 16 cali. Z tym, że te 16 cali to już naprawdę jest maks. Generalnie 14-15 to jest taki optymalny rozmiar. Możemy oczywiście dzięki temu, że mamy dodatkową tackę na myszę, pracować w zasadzie gdzie tylko chcemy. Producent tutaj informuje, że jest na tyle odporny i wytrzymały ten stand, że możemy poddawać go dosyć dużym naciskom. Mamy magnetyczne elementy i wodoodporność również jest zagwarantowana. Urządzenie jest wyprodukowane przez PanCube, przez firmę PanCube. Linka będziecie mieli oczywiście pod filmem na dole, więc nie przedłużając, przejdźmy do tego, co otrzymujemy w środku. Tutaj mam otworek i widać, że mam wersję czarną. Portable Laptop Desk. Tak wygląda samo urządzenie. Sprawdźmy, czy coś jeszcze w środku otrzymujemy. Tak, słuchajcie, otrzymujemy takie oto naklejki na podstawki, żeby przykleić do samego standu. A przechodząc już do urządzenia, ja mam wersję taką tytanową, logo PanCube. I tutaj mamy wykończenie, jeżeli chodzi o nity zespalające całość. Z drugiej strony mamy nazwę urządzenia Portable Laptop Desk i tak on się prezentuje w kolorze tytanu szarym. W zasadzie możliwości regulacji jest kilka, więc tutaj każdy dopasuje coś do swojego poziomu. Tutaj mamy blokadę na laptopa i mamy wysuwaną boczny element do myszki, więc tutaj też możemy sobie myszką operować. Ja sobie pozwolę teraz poprzyklejać tutaj podkładki. Producent zastosował tutaj 5 sztuk w zestawie, więc mamy pewną rezerwę. Aby nie rysować powierzchni, warto nakleić te naklejki. No i słuchajcie, w tej chwili będziemy mieli zabezpieczone elementy również, żeby nie rysować nam stołów, powierzchni tego typu. I mamy przygotowany sprzęt do pracy. Tutaj mamy taką zakładkę. Jak schowamy, to ona się tutaj ładnie blokuje. Natomiast dzięki temu, że mamy tą podkładkę, to nie będzie rysować powierzchni na stole. No dobrze, słuchajcie, to przygotujmy do pracy stand. Możemy tutaj zastosować różnego rodzaju rozwiązania, na przykład takie najniższe, ewentualnie
nieco wyższe rozwiązanie. Możemy tak nawet ustawić sprzęt. Tutaj możliwości, słuchajcie, konfiguracyjnych jest naprawdę sporo. Można na przykład zastosować tego typu rozwiązanie i mamy najwyższy poziom, jeżeli chodzi o blokadę. Zaraz postaram się Wam zademonstrować również to na konkretnych laptopach. Słuchajcie, tak prezentuje się 14-calowy laptop po zamontowaniu na najwyższym poziomie. HP EliteBook, więc tutaj 14 cali jest na styk. W tej chwili mamy jednego z najpopularniejszych laptopów gamingowych na rynku, czyli Lenovo Legion 5 15,6 cala, czy w zasadzie 16 cali. Jak widać, on już lekko się nie mieści. To znaczy, można na nim spokojnie pracować, ale wystaje poza samego standa. Myszkę można tu oczywiście dołożyć i pracować, ale to już jest w zasadzie maks. No i trzeba brać pod uwagę to, że będzie on niestety częściowo wystawał, co Wam zresztą tutaj pokażę również z drugiej strony. Może będzie to widać, że ten sprzęt jest trochę już za duży, bym powiedział, aczkolwiek można na nim również pracować. Nie dysponuję niestety 16-calowym laptopem, ale dysponuję Lenovo Y5070, który w zasadzie gabarytowo odpowiada 16 aktualnym. I jak widać, tutaj już jest to sprzęt zdecydowanie za duży. Na upartego można oczywiście pracować, natomiast gabarytowo już tutaj ten stand jest trochę za mały dla niego. Tutaj nam wystaje i tutaj nam wystaje. Zawsze można oczywiście przesunąć ten sprzęt bardziej w tą stronę, ale to już jest taka praca bardziej, bym powiedział, awaryjna, mniej komfortowa i na tego typu sprzęt przydałoby się użyć nieco większego standa. Ale wracając do laptopa 14-calowego, on jest idealny i jak najbardziej mieści się na tej podkładce, zapewniając też komfortową pracę w dowolnym miejscu, w jakim musicie popracować. Słuchajcie, z dużych plusów tego urządzenia to, że mamy regulowane w kilku położeniach wysokość podstawki, to, że jest dobrze wentylowany laptop. Dużym plusem jest oczywiście dodatek magnetycznych elementów, które się przyciągają i całość trzyma się razem. Dodatkowo jakość wykonania tego urządzenia, tego standu jest na najwyższym poziomie. Otrzymujemy też dosyć sztywną podkładkę pod mysz, bo jak widać tutaj można sobie spokojnie nawet w powietrzu pracować, używając nawet sporej siły nacisku. Oczywiście da się to złamać, ale jeżeli ktoś będzie rozsądnie z tego korzystał, to powinno długo służyć. Całość wygląda bardzo, bardzo elegancko i jest to taki nietypowy stand na rynku, bo większość z nich jest plastikowa bądź metalowa, bardzo tradycyjna, a tutaj mamy coś bardzo eleganckiego dla miłośników wegańskiej skóry. A gdy będziecie potrzebować notatnika, przepinacie kartkę i macie notatnik. Plus za przemyślane rozwiązania. Podsumowując materiał, ode mnie duży plus i rekomendacja dla tego urządzenia. Może nie jest najtańsze, ale jest naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o typ materiału, z jakiego jest wykonane i bardzo przemyślane, jeżeli chodzi o rozwiązania. Magnetyczne elementy, kilka możliwych pozycji do ustawienia, dobre chłodzenie laptopa, dodatkowo podkładka na mysz, umożliwia pracę w każdych warunkach. Wszystko jest tu przemyślane jakościowo na najwyższym poziomie, więc niestety cena też musi być nieco wyższa, ale jeżeli chcecie mieć coś naprawdę eleganckiego, sprawdzonego, wysokiej jakości i nietuzinkowego, czegoś takiego, czym chcielibyście się wyróżnić, bo laptopa możecie mieć takiego samego, ale podstawkę będziecie mieli już taką, której praktycznie nikt nie ma, bo jest to wyjątkowy produkt,
to myślę, że jeżeli chodzi o to urządzenie, warto je rozważyć. Jestem ciekawy Waszych opinii, co Wy myślicie o tego typu standach, czy uważacie, że jest to fanaberia, czy też coś, co pozwala się odróżnić z tłumu. Napiszcie w komentarzach poniżej. Jeżeli materiał się Wam oczywiście spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja jeszcze na koniec podstawię Wam tutaj kilka innych ciekawych filmów związanych z tego typu urządzeniami, standami do laptopów. Hej, hej, do kolejnego wideofilmu.